Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z UFO, ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. Dzisiaj będzie dosyć taki ciekawy temat poruszony dotyczący dziecka z pewną kosmitką. Natomiast zanim do tego tematu naturalnie przejdziemy, to będę wdzięczny za zasubskrybowanie kanału, za lajkowanie tego naszego dzisiejszego spotkania. Można pozostawić po sobie ślad w komentarzach, a przede wszystkim zachęcam bardzo do tego, żeby dołączyć do grona wspierających, dlatego że wspierający mają więcej możliwości, wspierający mogą bez najmniejszego problemu podrzucać mi tematy, które chcieliby na tym kanale zobaczyć, widzieć, i te tematy będą opracowane specjalnie na ich życzenie. Także myślę, że warto, żeby ten temat poruszyć, a przy okazji macie satysfakcję, że współtworzycie ten kanał, tak więc myślę, że jest to bardzo kusząca, nęcąca propozycja. No ale przejdźmy sobie do tematów związanych właśnie z taką postacią jak Antonio Villas Boas. To jest taka postać, która rzekomo została porwana przez obcych, no i został on ojcem dziecka z taką niebieskooką kosmitką. Porwanie przez obcych, tak zwane alien abductions, to jest jedno z, bym powiedział, z najbardziej kontrowersyjnych zjawisk współczesnej ufologii. No i dzisiaj właśnie chciałem się zająć takim przypadkiem Antonio Villasa Boasa, brazylijskiego farmera, który w 1957 roku miał zostać rzekomo porwany przez obcych i jak twierdził, on miał zapłodnić przedstawicielkę pozaziemskiej cywilizacji. Sprawa Villasa Boasa to jest jeden z najwcześniejszych i najlepiej udokumentowanych przypadków porwania przez obcych, który poprzedza nawet bardziej znane wydarzenia z udziałem Betty i Barneya Hillów z 1961 roku. No i ten przypadek wpłynął na narrację dotyczącą kontaktów seksualnych z istotami pozaziemskimi. Najpierw przyjrzyjmy się takiemu tłu historycznemu i okolicznościom zdarzeń, bo chociaż wszystko to miało się rzekomo wydarzyć w nocy z 15 na 16 października 1957 roku. Cały incydent miał mieć rzekomo miejsce na farmie w stanie Minas Gerais w Brazylii. No i Villas Boas miał wówczas 23 lata, był rolnikiem, no i pracował nocą na polu z traktorem w momencie właśnie, kiedy on zauważył takie czerwone światło na niebie. Jak później zresztą zeznał, UFO wylądowało i z jego wnętrza wyszły istoty o srebrnych kombinezonach, hełmach i niebieskich oczach. Rzekomo został wciągnięty do wnętrza statku, rozebrany i poddany badaniom medycznym, w tym m.in. też pobrano mu krew. Villas Boas opisał, że po pewnym czasie została do niego przyprowadzona naga kobieta o niebieskich oczach, białych włosach i takich nieludzkich cechach. No i między nimi podobno doszło do stosunku seksualnego, po czym kobieta pokazała na swój brzuch i następnie na niebo, co oczywiście Villas Boas zinterpretował jako sugestię, że dziecko urodzi się na innej planecie. Rzekomo po kilku godzinach tych wszystkich eksperymentów Boas został wypuszczony, no i zgłosił sprawę lokalnym ufologom. Aż dziwne, że nie policji albo milicji tamtejszej, tylko ufologom, tak? Zgłosił on też takie objawy, które przypominały mu troszeczkę pewne efekty popromienne, bo miał mdłości, miał rany, zmęczenie, co też wzbudziło różne zainteresowania medyczne. Przyjrzyjmy się bardziej kontekstowi tego wszystkiego lat 50. XX wieku, bo w tym mniej więcej okresie Brazylia była krajem, który był na styku nowoczesności i tradycji z dosyć takim dużym wpływem i religii, i wiejskich przekonań. I właśnie też wtedy, bo mniej więcej w 1947 roku rosło dosyć duże zainteresowanie UFO po tych wszystkich wydarzeniach w Roswell. Wydarzenia w Roswell miały miejsce w 1947 roku i też w Brazylii żywo interesowano się tymi doniesieniami o latających spotkach. Naukowcy starali się w jakiś sposób medyczny wyjaśnić to wszystko
Nie wiem, być może były jakieś zjawiska hipnogoniczne, może ten człowiek miał jakieś stany, które były stanami pomiędzy jawą a snem. Być może był to syndrom fałszywych wspomnień, ponieważ psychologia mówi o czymś takim jak psychologiczne zniekształcenie pamięci. Być może była to reakcja na jakiś stres i izolację, bo być może ów rolnik posiadał jakieś halucynacje, które były wywołane stresem albo chorobą. Natomiast brak jest dowodów materialnych, które by w ogóle to porwanie w jakimś tam stopniu potwierdzały. Villasa Boasa oczywiście przebadali lekarze, no i lekarze, którzy zbadali go w São Paulo, odnotowali objawy przypominające takie działanie promieniowania, ale tak na marginesie w ogóle nie stwierdzono, z jakiego źródła to promieniowanie pochodziło. Natomiast twarz i ciało miały wykazywać jakieś takie nietypowe rany i stany zapalne. W literaturze ufologicznej bardzo często pojawia się taki motyw hybrydowego potomstwa i istnieje dosyć wiele spekulacji na temat eksperymentów genetycznych obcych cywilizacji. Pozostaje tylko pytanie, czy to była projekcja jakichś ludzkich lęków, czy też może była to projekcja fantazji. No, jest to temat, który można by naprawdę dosyć bardzo rozwinąć i myślę, że może kiedyś go rozwiniemy na kanale, jeżeli będzie Was ten temat interesował. No i chciałem też zerknąć o takie przypadki podobne były. Ja już na samym początku wspomniałem o Betty i Barneyu Hill. I w 1961 roku w Stanach Zjednoczonych również bardzo podobne zjawiska te osoby miały. Na skutek czego? Na skutek hipnotycznej regresji i na skutek badań medycznych. Albo weźmy sobie na przykład taki przypadek z 1992 roku dotyczący Petera Corey, który twierdził, że zabezpieczył włosy kosmitki, które rzekomo miały mieszankę DNA mongoloidalnego i nordyckiego człowieka, tak? Cała ta historia dotycząca Villasa Boasa, ten przypadek dotyczący Villasa Boasa, zainspirował też wielu twórców science fiction i wielu ufologów, bo motyw seksualnych kontaktów z obcymi obecny jest również w literaturze, w filmie. Weźmy sobie na przykład X-Files albo Fire in the Sky, tak? No, ta sprawa dotycząca Villasa Boasa dosyć odbiła się takim, bym powiedział, szerokim echem, prawda? I była szeroko komentowana zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Brazylii. Część społeczeństwa i środowiska akademickie uznały w ogóle przypadek za autentyczny. Inni z kolei twierdzili, że była to fikcja albo jakaś halucynacja. Pozostaje otwartym takie pytanie, czy to w ogóle mogło się wydarzyć, tak? Ponieważ jest brak jakichkolwiek niepodważalnych dowodów. Natomiast ten przypadek jednak pasuje do wzorca innych relacji, co też stawia takie pytanie, czy to zjawisko było psychiczne, czy może było to jakieś zjawisko socjologiczne, a może była to rzeczywistość, może faktycznie tak się wydarzyło. No i jeżeli tak byśmy przyjęli, że faktycznie tak się wydarzyło, no to pozostaje kolejne pytanie, co z dzieckiem, które miało się rzekomo narodzić, tak? Bo nigdy nie odnaleziono żadnego dowodu na istnienie hybrydy, jakiejś hybrydy kosmiczno-ludzkiej. No ale jednak ten motyw stał się podstawą teorii o obcych, którzy ingerują w ewolucję człowieka. Cała sprawa Villasa Boasa pozostaje jednym z kamieni milowych w badaniach nad rzekomym porwaniem przez obcych. No i też cały ten temat pokazuje, jak ważne są te konteksty kulturowe, psychologiczne i społeczne w analizie tego typu właśnie wydarzeń. Ja jestem ciekaw, co wy na ten temat myślicie, jakie jest wasze zdanie. Jak już na samym wstępie powiedziałem, zostawcie ślad w komentarzu, no i przede wszystkim będę wdzięczny, jeżeli jak największa grupa osób włączy się do grona wspierających ten kanał, dlatego że może się wtedy rozpętać prawdziwa burza mózgów. Mogą się wtedy pojawiać wasze pytania, na które chcecie odpowiedzi. Będą przygotowane specjalnie
narzucony przez Was temat, programy czy vlogi, także myślę, że warto. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Trzymajcie się.